Witamy wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat, który dotyczy prawie każdego i prawie codziennie mamy z tym styczność. Będziemy mówili o kontaktach i relacjach w pracy. Prawie każdy z nas ma albo współpracownika, pracodawcę, czy też jest sam pracodawcą. I wyobrażam sobie taką sytuację, Robert. Byłam nieraz uczestnikiem takiej sytuacji, czy powiedzmy tak widzem, prawda? Wraca taki współmałżonek, członek rodziny, tak? Mama, tato, współmałżonek, wraca z pracy po całym dniu. I tak jakby nie za bardzo cała rodzina wie, dlaczego on na wejście od razu jest taki podminowany. W najgorszym wypadku dochodzi do takiej sytuacji, że wybucha gniewem na kogoś w domu, zupełnie nieadekwatnie. Ta złość jest zupełnie nieadekwatna do tego, co się przed chwilą wydarzyło. Po dłuższym czasie może tak być, że członkowie rodziny, czy też ta sama osoba rozumie, że wylewa tą złość, swoją frustrację całą na rodzinę z powodu jakichś wydarzeń w pracy. Ja miałabym w takim razie pytanie do ciebie jako specjalisty. Dlaczego tak jest, że tak wielki ładunek emocji, no niestety niezbyt przyjemnych, ludzie przynoszą z pracy do domu? No tak jak mówisz, to bardzo częsta sytuacja, kiedy my przychodzimy z czymś, co nie zadziało się tu właśnie w tym domu, w tym momencie, czy przed chwilą. Dzieci, żona, rodzice, jeżeli to są domy wielopokoleniowe, no po prostu tego nie wiedzą, mają zamieszanie, co się dzieje, stąd też, jak słusznie mówisz, jakoś to, no mówiąc najprościej, dziwnie po prostu wychodzi. Ta reakcja tych ludzi, ale też tego człowieka, który przyszedł z jaką frustracją, to bardzo częsta reakcja na różne nasze sytuacje, nawet nie tylko, które miały miejsce gdzieś tam godzinę temu w robocie, ale też miały miejsce czasem bardzo, bardzo dawno. Przesuwają te niewyrażone emocje lub zniekształcone emocje. Będziemy o tym mówić w kolejnych odcinkach też. Mówiłem o tym sporo na moich wykładach, cały czas dla Was dostępnych pod mailem, który publikujemy. To bardzo trudne sytuacje, bo nie tylko mamy zamieszanie ze strony tego domownika, załóżmy, że w tym przypadku to jest tylko ta żona, nie ma dzieci, nie ma rodziców, jest żona. E, To taka reakcja często, między innymi, bo jest wiele innych, przeniesieniowa, czyli coś niewyrażonego tam właśnie, czy zniekształconego w tej robocie, przynosimy do domu, jesteśmy z tym uczuciem, ale ono już nie jest to samo, to substytut, to już inne uczucie. Ono będzie mogło być dalej jeszcze trzymającą złością, ale mogą tam być jeszcze różne inne uczucia w związku z tym, co się zadziało, pojawiające się upokorzenie, było coś jakiegoś takiego, mówiąc kolokwialnie, grubego, smutek, żal, rozczarowanie, brak nadziei, bezsilność, no i wiele innych związanych czasem z takimi sytuacjami. Stąd też, gdy przychodzimy z tym, to po prostu albo czasem po prostu się bronimy przed tym, już wcześniej się broniliśmy, żeby właściwie tego nie wyrazić tam w tej pracy, ale też przychodzimy z jakąś frustracją i przenosimy ją na tego małżonka. Nie wiem, jesteśmy zamieszani, jacyś źli od razu, gdzieś tam tutaj, już w sieni, w domu zwracamy uwagę na, nie wiem, jakieś drobinki czegoś zostawionego wcześniej, jakiegoś troszkę błota, jakiś nieporządek w kuchni gdzieś tam i nie wyjaśniamy tego, co się stało. To jest ten kłopot, nie wyjaśniamy. Dlatego to bardzo często są sytuacje, które powodują konflikty. Minimalnie, żeby się jak gdyby tutaj nie rozgadywać, już robimy odcinki dotyczące małżeństw, jak przeszkadzamy sobie nawzajem. Minimalnie to, żeby powiedzieć wtedy już na samym wstępie: cześć kochanie, miałem ciężki dzień, ale również wymienić uczucie, korzystając z opcji tego, że możemy wyrażać też uczucie jak chcemy, że jesteśmy świadomi tego, ale minimalnie na przykład, wiesz, strasznie zły jestem, ponieważ kolega oddał mi zepsuty laptop, no i nie reflektuje, wiesz, nie bardzo rozumie, jak do niego mówię, co się stało. Jak wiesz, to mnie bardzo złości, stąd jeszcze jak gdyby mnie to trzyma, wiesz, nie przyszedłem tu do domu. To minimalnie.
A o innych rzeczach, także głębszych, będziemy dalej mówić. Dobrze, że o to zapytałaś. Często to przeniesienie złości powoduje zamieszanie już nie tylko u tej małżonki, ale też dalej u nas i wiele różnych dodatkowych jeszcze frustracji. Może w taki sposób na razie to mi odpowiem. No to ciekawe, Robert. Fajnie, podałeś nam w takim razie taką prostą instrukcję tego, jak my możemy sobie tak na początku zaradzić z tymi emocjami, żeby nie było aż takiego dużego zamieszania wtedy w domu, w rodzinie. No to bardzo chętnie w takim razie posłuchamy Twojego odcinka i opowieści właśnie z pracy. Dzisiaj taki dla mnie bardzo ulubiony temat, jeżeli chodzi o jego kontekst, mianowicie utrzymywanie relacji w zespołach ludzkich, w pracy zawodowej. Ja w przeszłości pracowałem też, zanim już zacząłem praktykować w własnym gabinecie i robić różne inne przedsięwzięcia, o których czasami mówimy tutaj, nawet w takiej dużej, jednej i drugiej firmie, można powiedzieć korporacyjnej, również w mniejszych zespołach, także i szkoliłem tam ludzi w związku z utrzymywaniem relacji z marketingiem, z psychologią sprzedaży, z dobieraniem zespołów ludzkich, jakieś takie doświadczenie tam nabyłem i zauważyłem też, jak nauka, nabywanie kompetencji, utrzymywania relacji, wchodzenia w relacje tam z ludźmi może też procentować w naszym życiu. Ale również zauważyłem, ile błędów tam popełniamy. Przecież jesteśmy zapracowani w naszych aktywnościach zawodowych. Często to jest praca więcej niż 8 godzin z uwagi na różne potrzeby życiowe, ale też pewne konfiguracje, jakie wynikają, nie wiem, na przykład z naszych awansów, ze specyfiki pracy w tych miejscach i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że właśnie praca, też często opatrzona znacznym stresem, no niestety sprzyja sprzyja, abyśmy byli, przepraszam na emocje, antyasertywni, robili błędy w komunikacji, działali na to, żeby nie utrzymywać relacji. Zawsze, jak wiecie, my tutaj wspólnie z Anetą podajemy przykłady. Uważamy, że na przykładach można się sporo nauczyć, sporo zobaczyć. No i dzisiejszy przykład to właściwie sytuacje, które się codziennie gdzieś tam zdarzają w takich miejscach. Pożyczamy od kogoś jakąś rzecz, oddajemy tą rzecz w gorszym stanie, nie zauważamy tego, nie jesteśmy pewni, jak to było, w jakim stanie tą rzecz braliśmy. No na przykład wyobraźmy sobie, że byłby to laptop. I teraz zobaczmy, jak mówić w sytuacji jakiegoś konfliktu, w sytuacji, która może generować konflikt, ze względu na to, że oddajemy ten laptop w gorszym stanie niż go pożyczaliśmy. Dwie rzeczy, jak zawsze, autentyczność i bezpieczeństwo. Jak możemy je zapewnić w tej sytuacji, a jak możemy to stracić? No i wyobraźmy sobie, tym naszym pożyczającym od nas jest Krzysztof. No i Krzysztof jak zwykle pożycza. Krzysztof słynie z tego, że pożycza różne rzeczy. My mamy zapasowy laptop, jemu się zepsuł, pożyczyliśmy mu. Krzysztof mówi, że zwróci na koniec pracy o 17:00. Jak zwykle Krzysztof biegnąc przylatuje w ostatnich sekundach, kładzie ten laptop, mało by go nie rzucił. Mówi: Robcio, proszę bardzo, oddaję, cześć, cześć, już lecę dalej, bo tam jeszcze jakieś spotkanko dzisiaj mam po godzinach. No dobra, my bierzemy ten laptop, jeszcze ledwo powiedzieliśmy dziękuję, bo Krzyśka już nie ma, patrzymy, a tu na laptopie jakieś aplikacje, w ogóle nie nasze. Skąd one tam się wzięły? Jak otwarliśmy matrycę, patrzymy, a tam ileś kartek ponaklejanych z jakimiś notatkami, już mniejsza o ich treść. No ale też włączamy, patrzymy, głos nie taki. Tam były dodatkowe kolumny. Jedna z tych kolumn nie działa. Ojejku, tak, pierwszy taki moment, mamy takiego, o ludzie, jak zawsze z tym krzychem. No ale mówimy sobie, przecież to generuje u mnie napięcie. Czy tak to wszystko odpuszczać, zostawiać? No nie za bardzo. Trzeba temu Krzysztofowi powiedzieć. No to na drugi dzień w pracy stosujemy zasadę taką, moje lepsze, kiedyś jeszcze będziemy o tym mówić, a więc gramy w taką grę moje lepsze, wzywamy tutaj Krzysztofa, mimo to, że nasz kumpel w zasadzie, nie ma żadnej zależności, podległości między nami, no ale chcemy mu tutaj nagadać. No to gadamy w taki sposób, gdzie będzie zero autentyczności i zero bezpieczeństwa. No to pokazuję, prezentuję Wam, jak to mogłoby wyglądać.
Uwaga. Krzysiek, możesz na chwileczkę? No jasne, dobra. Za 5 minut, jasne. A, jesteś. Krzysiek, no wiesz co? No, laptop mi wczoraj oddałeś. Nie wiem, czy w ogóle zauważyłeś to, że mi oddałeś, wiesz, bo ty jesteś taki zabiegany, że ja nie wiem w ogóle, czy ty pamiętasz, jakbyś sobie zrobił fotografię dnia, co ty właściwie robiłeś tego dnia. Nie wiem, wiesz, ja nigdy bym sobie w życiu nie pozwolił na to, żeby, już nie mówię, że w pracy, żeby tak robić. Krzysztof, no nie dość, że laptop pooklejany, popatrz, poodklejałem kartki. Jakieś aplikacje, jeżeli wrzucił, no strach w ogóle je, wiesz, otwierać. Nie wiem, co się z tobą dzieje. Wiesz, to nie jest pierwszy raz. Krzysztof, to nie jest pierwszy raz. Wiesz co, nie wiem, czy w ogóle zwróciłeś uwagę, że skopana kolumna jest również. Ja nie wiem, co ja mam robić. Teraz ja mam naprawiać po tobie to wszystko. Co się z tobą w ogóle dzieje? Już w ogóle to ja słyszę, wiesz, to już nie wiem, ile opinii ja słyszałem na ten temat, że tobie to nie pożyczać, nawet nie wiem, 5 zł, czy nie można pożyczyć, bo albo zapomnisz, albo nie oddasz. Nie wiem, ty chcesz w taki sposób funkcjonować tutaj? No przecież bierzesz laptop ode mnie, zobacz, ja mam 2 laptopy, bo mam go jako zapasowy, pożyczyłem, nie wiem, ja ledwo cię toleruję nad ludzkim wysiłkiem, a ty co? No jak to ma dalej, Krzysztofie, być? No robimy tutaj kropkę. Myślę, że nie trzeba tutaj jakichś wielkich kompetencji, takich komunikacyjnych, takich międzyludzkich, trochę ten przykład też przerysowałem, żebyśmy zrozumieli, że to nie w ten sposób. Co żeśmy tu Krzysztofowi zrobili? No po prostu go po ludzku wpędzamy w poczucie winy, pokazujemy mu jego gorszość, jednocześnie naszą lepszość, uogólniamy naszą złość. Złość jest kierunkowa, szczegółowa, ona tylko ma przede wszystkim, tylko właściwie, nie przede wszystkim, pokazywać granice, które nam ludzie przekraczają, natomiast nie możemy tego robić w taki sposób. W ten sposób człowiek, który usłyszy takie komunikaty, jest wpędzony w poczucie winy, ma zamieszanie, a gdyby nas zapytał w tym momencie, moglibyśmy się bardzo zdziwić, bo świetne pytanie z jego strony, według mnie, byłoby takie: Robert, ale jak myślisz, to jakim tonem i co mi mówisz dzisiaj, to jak to ma wpłynąć na naszą relację? No, moglibyśmy się zdziwić, gdyby tutaj Krzychu nas zatrzymał. Oczywiście, no mimo ewidentnie tego, w jakim stanie tego laptopa oddaje, tam ucieka, nawet nie zauważa z tego naszego biura, to jednak to, co my robimy, jest nie okej, choć my sobie dajemy tutaj okej, tacy jesteśmy fajni, a jemu dajemy nie okej. Jak moglibyśmy jeszcze, mówiąc po ludzku, skopać tą relację? Czy moglibyśmy mówić łagodnie i jednocześnie też Krzysztofa wpędzić w poczucie winy oraz w zasadzie no, działać podobnie, bez autentyczności i bez bezpieczeństwa wspólnego? Tak. No, krótszy może trochę przykład, ale posłuchajcie. Krzysztof, możesz na chwilkę? No, jestem, Rabciu, jestem. Krzysztof, wiesz, tak zastanawiałem się wczoraj nad tym, jak to właściwie nie tylko, że między nami jest, ale jak to w ogóle u ciebie w życiu jest. No zobacz, tak jak się patrzy, jak ty teoretycznie gdzieś tam pracujesz, biegasz, każdy by powiedział, że ty gdzieś jesteś pierwszy na rankingach, robisz mnóstwo rzeczy, a popatrz, dajesz mi wczoraj laptop, aplikacji jakieś napakowanych, notatek, skopany ten laptop, Krzysiulku. Ciężko mi jest tak, wiesz, bo ja cię toleruję i te twoje różne skoki, bo to nie pierwszy raz przecież ci coś pożyczałem, a to z tobą tak jak zwykle. Czemu to tak jest, powiedz? A zobacz przecież. Wspólnie tu pracujemy, cieszymy się, mamy pracę. No, zarabiamy, trzeba przyznać, bardzo dobrze. Nie? Ale popatrz, ja już jak cię widzę rano, jak ty wchodzisz, to sobie wyobrażam, co ty pożyczysz, czego nie zrobisz, czemu ty tak, czemu nie tak. I tak się cały dzień zastanawiam, co z tobą. Co z tobą, Krzysztof? Czemu ty taki jesteś? Przecież popatrz, wiesz, ile ty problemów narobisz w ten sposób wszystkim naokoło i tak samo samemu sobie? Krzysztof, ja jestem w stanie ci nawet pomóc w tym. Musisz zrozumieć, że sobie ze mnie tu nie poradzisz. Zobacz. Przecież możesz przyjść, możesz usiąść, możemy pogadać. Widzę, jak ty robisz to nie tylko z tymi pożyczkami, później biegasz. Ja ci powiem, jak gospodarować czasem. Pomogę ci. Ja ci pokażę na swoim przykładzie, jak to można robić. Wiesz, mój przykład będzie dla ciebie bardzo dobry. Popatrz, po raz kolejny znowu dałeś ciała. Zobacz, jak to wyszło z tym laptopem, Krzyśku. Ogarnij się, chłopie. Ogarnij się, chłopie.
Kropka w tym przykładzie. No i popatrzmy, co pokazujemy znowu Krzysztofowi. Tym razem pokazujemy mu bierną agresję. Przed chwilą pokazywaliśmy mu taką jawną wręcz agresję, wpędzanie w poczucie winy, choć to nie był krzyk jakiś w tym pierwszym przykładzie. Ale w drugim bierno agresywnie robimy to samo. Wpędzamy go w poczucie winy, prowadzimy jakąś grę, którą można by było nazwać Krzyśku, beze mnie sobie nie poradzisz. Zabieramy więc mu moc, sprawczość. Nic mu nie wnosimy, proponujemy mu tutaj jakieś, nie wiem, jakieś wsparcie dziwne na swoim przykładzie, ale jednocześnie to nie jest żadna motywacja dla niego. Uogólniamy też i tak dalej, i tak dalej. Czy to byłoby utrzymywanie relacji? Czy to byłoby działanie na utrzymanie relacji z tym naszym przyjacielem, współpracownikiem? Absolutnie nie. To by nas odsuwało od tego człowieka i odwrotnie. I ten człowiek tak naprawdę, w zależności jaki ma typ osobowości, jeżeli jest człowiekiem uległym, zależnym, symbiotycznym, wówczas unikałby nas, odczuwałby lęk, spinałby się, działałby właśnie jakoś tak bardziej symbiotycznie, przytakiwałby nam nieautentycznie, ale tak naprawdę mógłby nas unikać przede wszystkim. Nie możemy więc pokazywać ludziom przewagi, nie możemy używać tonu agresywnego czy bierno-agresywnego. Nie możemy używać takiego tonu, kiedy komuś pokazujemy, że jest jakimś nieudacznikiem. Nie możemy tego nadużywać, ale w ogóle nie możemy tego używać, jeżeli chcemy działać na utrzymanie relacji z ludźmi. To są gry, o których jeszcze będziemy mówić, na których temat wygłaszałem sporo wykładów. Też będziecie mogli tych wykładów posłuchać, jeżeli zechcecie. Instrukcje dostaniecie w opisach niektórych z naszych odcinków. Tak więc, jak w tej sytuacji najkrócej moglibyśmy postąpić, żeby po pierwsze być autentyczni, dodawać w naszej relacji bezpieczeństwa, działać na utrzymanie relacji, ale jednocześnie, co najważniejsze, oddawać Krzysztofowi jego odpowiedzialność, a zatrzymywać sobie naszą odpowiedzialność, nie powodować tutaj zaburzenia. Popatrzcie, jak moglibyśmy to zrobić. Krzysiek, może na chwilę? Wiesz co, bo wczoraj mi oddawałeś tego laptopa i jakoś tak samą wątpliwość, bo kolumny te dodatkowe, co miałeś, jak ja miałem je, używałem raz po raz, były ok, one grały. Czy tam coś nastąpiło takiego? Może upadło ci to, czy coś takiego się stało, że nie wiem, mógłbyś lokalizować, że nie działały? Aha, nie. Nie było takiej sytuacji. Okej. Dlatego, że jakoś tak, wiesz, nagle po tym, jak przyniosłeś, patrzę, jasne, mogę też sprawdzić tam styki i tak dalej, zobaczyć, co się działo. Okej. No, wiesz co, jednocześnie tam ponaklejanych było sporo różnych notatek. Nie wiem, czy są dla Ciebie ważne rzeczy, ale zostawiłeś tutaj, mam je przygotowane, może sobie przejrzysz. Było też, akurat to jest dla mnie trochę kłopot, wiesz co, bo jakieś aplikacje były, których ja nie miałem. Nie wiem, do czego one służą, ani nie wiem też, czy ty akurat wgrałeś, czy tam gdzieś, nie wiem, może ktoś jeszcze użył tego laptopa i wgrał. Zależałoby mi, wiesz co, jak mielibyśmy jeszcze w przyszłości może rzeczywiście sobie coś pożyczać, żebyś taką zasadę bym prosił, wiesz, żebyś mógł dać mi w takim stanie, w jakim ja ci dałem. Oczywiście, wiesz, nie liczę awaria czy coś, no to bardziej nawet mi zależy, czy była sytuacja, która to mogła spowodować, wiesz, a nie, że tam ci będę wciskał, że to coś z tą kolumną zrobiłeś, nie? No co myślisz o tym? No tak, wiesz, rozumiem. Ty teraz masz tak, jasne, tworzysz ten nowy dział. No, u mnie jest tak, wiesz co, że bardzo mi zależy, że jak pożyczam ci, to chciałbym taką zasadę, żebyś to w takim stanie, nawet te kwestie aplikacji, tam wiesz, notatek, jak mówisz, tam zostawiłeś przeklejane, zapomniałeś, jasne, Krzysztof. Dla mnie ważne jest, żeby to tak jak było, wiesz, jak ja ci dawałem, tak mi oddaj tego laptopa. Jasne, każdy może zapomnieć. No, stąd też wiesz, ja teraz to ci właśnie komunikuję, żeby jakoś tak między nami było ok, ale wiem, że ważne jest, żebyśmy sobie mówili o granicach, bo wiesz, teraz gdybym ci nie powiedział o tym, jakoś tam bym, wiesz, chodził z tym wszystkim, nie wiem, telepałoby mnie trochę. Okej, fajnie, fajnie. To co z tymi aplikacjami robimy? No jasne, możesz usiąść, jasne. Możesz to polikwidować, proszę cię bardzo. Jasne, okej. A notatki, dobra, wrzucamy do kosza, nie ma sprawy. Dzięki, Krzysiek. Krzysiek, jeszcze raz dziękuję. Dzięki też za zrozumienie.
Trzymaj się, chłopie, na razie, do zobaczenia. Popatrzmy, czy to mogło być, nie powiem, że jakoś super autentyczne, nie wiem, 100% i tak dalej, bo zawsze jakaś doza napięcia u niego czy u mnie wystąpi, bo jest to jednak, może nie wiem, jakaś nie wiadomo jaka strategiczna sprawa, nie, ale może drobna, czy troszkę bardziej niż drobna, gdyby to się powtarzało u Krzysztofa, a ja bym na bieżąco nie wyrażał uczuć, no to jest to jakaś sprawa, nie? Popatrzcie, jednak czy było tu więcej bezpieczeństwa, autentyczności, adekwatności, proporcjonalności w tym, co do niego mówiłem w związku z sytuacją? Możecie to ocenić sami według własnych kryteriów, własnych sposobów, własnych narzędzi. Ja mam taki pomysł, który Wam przedstawiam. Uważam, że działa to zdecydowanie lepiej na utrzymywanie relacji niż te dwa pierwsze przykłady w tym odcinku, który omówiłem. Pamiętajcie, trudno czasem jest, według mnie, dźwigać własną odpowiedzialność, a brać odpowiedzialność cudzą, gdzieś tam go wychowywać, modelować. Nie wspomnę już, żeby być agresywnym, uogólniać złość, czy w jakiś sposób odrzucać tego człowieka, bo tam coś nam przykleił, nie oddał tak jak trzeba. Ciekawość jest niezwykle ważna w relacjach międzyludzkich, żebyśmy byli ciekawi tego, skąd to, dlaczego tak się stało i żebyśmy mogli te sprawy zamykać, wyciągając wniosek, nawet gdyby okazało się, że Krzysztof tu już nie zdzierży i uznał, że więcej nic nie pożyczy, to też lepiej nie trzaskać drzwiami, tylko sobie na koniec powiedzieć: rozumiem, Krzysztofie, trudne jest dla ciebie to, że tutaj ci pokazałem te rzeczy i że trudno ci będzie przyjść do mnie ponownie coś pożyczyć, bo jestem taki. Możesz tak na to patrzeć, tak się czujesz. Ja przedstawiłem ci z mojej strony tą jedną granicę, o której chciałbym, żebyś wiedział. Trzymaj się, chłopie. Nawet tak. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. No i serdecznie, jak najserdeczniej zapraszam do naszych kolejnych odcinków. Wszystkie pod tym samym tytułem, z tym samym kontekstem: antyasertywność, jak działać na zerwanie relacji, jak utrzymywać relacje, jak żyć, żeby nie utrudniać życia sobie i innym. Dziękuję, Robert, za ten kolejny życiowy przykład. Dziękuję Ci też za praktyczność, bo rzeczywiście pokazałeś nam świetnie jakby dwie takie reakcje pana, który pożyczał laptopa Krzysztofowi, które mogłyby działać bardzo na zerwanie tej relacji i spowodować więcej jakichś problemów, na pewno emocjonalnych, może też wielu innych, ale też pokazałeś właśnie, w jaki sposób zachować tą relację, tak żeby ona była, nazwałabym to dalej, taka płynna i dalej, żebyśmy byli w dobrym kontakcie z panem Krzysztofem. Wiesz, zauważyłam też taką bardzo rzecz przyjemną w tym, jak mówiłeś o tym przykładzie, w jaki sposób budować tą relację dalej. Zauważyłam zmianę tonu twojego głosu. Wiesz, tak jak słuchałam tego przykładu, tego nazwijmy go pozytywnego, ja w twoim głosie tak jakbym słyszała: chcę z tobą jedności. Po prostu zaradźmy temu razem. Tak ja bym to nazwała. Już jakiś czas temu zauważyłam, że takie wewnętrzne nasze nastawienie do sytuacji, do osoby ma taki naprawdę wydźwięk w naszym tonie głosu i w tym, jak używamy słów. Sama pamiętam, jak jakiś czas temu przygotowywałam się do takiej rozmowy z jednym z członków rodziny, która była dla mnie trudna i była wcześniej trudną relacją. I pamiętam od jednego specjalisty taką ciekawą poradę, żeby rozmawiając z osobą, której chciałabym okazać szacunek, na który ona zasługuje, ale jest mi go trudno okazać, to żeby, jeśli to jest rozmowa przez telefon, uklęknąć na kolana, albo przynajmniej sobie wyobrazić podczas tej rozmowy, gdyby ona była twarzą w twarz, że klęczę przed tą osobą na kolana. Dlaczego ta porada była akurat dla mnie dobra i dlaczego była podana? Ten specjalista powiedział, że jeżeli chociaż sobie to wyobrazisz, bardzo ciężko będzie tą osobę nie uszanować. I wiesz, że ta rozmowa naprawdę była wyjątkowa. I dzięki temu relację odzyskałam i utrzymałam. No i taki też był mój cel. Robert,
Na początku mówiłeś, że osoba, która przychodzi do domu z frustracją, którą przyniosła z pracy, że taka osoba nie tylko powoduje, nazwałabym taką krzywdę na członkach rodziny, wylewając tą emocję na nich, ale ona też szkodzi sobie. Robert, jaką krzywdę wyrządzamy sobie, kiedy nosimy emocje, które zadziały się w pracy i wylewamy je na członków rodziny? No tak, bo przecież nie powiedzieliśmy wprost o tym człowieku, który przychodzi z frustracją i tym głównym problemem jego będzie, że wszystkiego na bieżąco nie wyraził. A więc jeżeli zostawia te uczucia jak gdyby buzujące w nim, a człowiek nie ma takiego mechanizmu, żeby mógł kumulować uczucia bez jakiejś straty, bez konsekwencji, no to wówczas to się może odbić na jego zdrowiu fizycznym, psychosomatycznym. Może być tak, że będzie miał coraz większe zamieszanie, czyli minimalnym takim z jego strony, nie wiem, fajnym pomysłem na to, gdy go żona, partnerka zapyta, co tam, widzę, że przyszedłeś jakiś zamieszany, jest uznanie tego, co ona obserwuje, ewentualnie skorygowanie, gdyby, no nie wiem, powiedziała coś inaczej niż on rzeczywiście się czuje i odniesienie chociażby jednym zdaniem, tak, faktycznie miałem ciężki dzień, dziś znowu z Januszem, nie wiem, miałem interakcję dotyczącą laptopa, bardzo mnie zezłościł, ponieważ to, co robi, się powtarza, ale cieszę się, że mogłem mu o tym powiedzieć. Wiesz natomiast, że mi jest bardzo trudno mówić o tym, ponieważ nie chcę krzywdzić innych ludzi. Często mi zależy na tym bardziej, żeby ich jakoś zaspokoić, zaopiekować się ich uczuciami, a nie myślę o sobie. Jestem dalej w takiej pracy, żeby o tym myśleć. No wiesz, teraz może to trochę rozbudowuję, ale minimalnie, gdy powiemy o tym ogólnie, co się stało, już możemy się czuć lepiej. Inaczej jesteśmy w zamieszaniu, te niewyrażone uczucia się przesuwają. Być może w jakimś kolejnym odcinku powiemy o uczuciach gumkach. Fenomenalna teoria sprawdzająca się w praktyce jednego też z moich tutaj guru, protoplastów mojego kierunku psychoterapii, jednego z moich kierunków. I wtedy będziemy mogli zobaczyć też, jaki jest mechanizm tego. Nie tylko jakie skutki, ale jaki mechanizm. Robert, bardzo dziękuję za dzisiejsze nagranie. Dziękuję też za to, że bardzo praktycznie pokazałeś nam, jak możemy sobie poradzić w pracy, w różnych sytuacjach, ale też odpowiedziałeś na kilka pytań, które myślę, że będą dla nas wszystkich bardzo pomocne. Drodzy słuchacze, już dzisiaj chcielibyśmy z Robertem zaprosić Was na kolejny odcinek, w którym dalej będziemy mówić o miejscu pracy, a chcielibyśmy Wam przybliżyć taką jedną grę, w którą często gramy w miejscu pracy. Nosi ona nazwę Beze mnie sobie nie poradzisz. Może i Ty jesteś uczestnikiem tej gry. Opowiemy o tym w następnym nagraniu. Do usłyszenia wkrótce. Dziękujemy za wysłuchanie tego podcastu. Mamy nadzieję, że ten materiał jest dla Ciebie wartościowy. Jeżeli tak jest, to prosimy, przekaż go dalej, zasubskrybuj i do usłyszenia wkrótce.